Siemano wszystkim, witam Was w drugim odcinku Kurza Twarz on Tour, w którym wybraliśmy się w północną część Anglii, a dokładnie na jej zachodnie wybrzeże. Liverpool to zaraz po Londynie drugie najczęściej odwiedzane angielskie miasto. Co roku przyjeżdża tutaj kilka milionów turystów i nie ma się co dziwić, bo jest tutaj wiele muzeów, wiele atrakcji, dzięki którym trudno się nudzić. Miasto kojarzone jest przede wszystkim ze słynną formacją The Beatles, natomiast dla mnie jest to przede wszystkim miasto sportu. Miasto, które jest domem dla dwóch słynnych angielskich zespołów: Liverpool Football Club oraz Everton. Nie przedłużając, zapraszam Was na szybkie zapoznanie się z miastem, a potem widzimy się na Anfield Road. Praktycznie każdy młody chłopak, który interesuje się piłką nożną, marzy o tym, by pojechać na stadion czy mecz drużyny, której kibicuje. Ma swojego ulubionego piłkarza, na którym się wzoruje, ogląda wszystkie mecze swojego ulubionego zespołu. Ze mną nie było inaczej. Ze znajomymi gadaliśmy praktycznie tylko o sporcie, a na podwórkowych boiskach próbowaliśmy naśladować swoich idoli. W dzieciństwie nigdy bym nie pomyślał, że odwiedzę stadion, na którym grał m.in. Steven Gerrard czy Xabi Alonso. Pojechałem do Liverpoolu tylko z jednego powodu: Anfield Road. Stadion, na którym rozgrywa swoje mecze jedna z najbardziej utytułowanych angielskich drużyn, FC Liverpool. Powstał w 1884 roku i początkowo swoje mecze rozgrywał tutaj Everton, użytkując stadion za odpowiednią opłatą. Po kłótni z właścicielem stadionu na temat dalszej dzierżawy, Everton przeniósł się na Goodison Park. Właściciel, zostając z pustym stadionem, postanowił założyć nowy klub. Liverpool rozegrał tutaj pierwsze spotkanie w 1892 roku. Stadion w swojej bogatej historii był wielokrotnie przebudowywany, natomiast nie wpłynęło to mocno na jego wyjątkowy charakter, który pozostał do dziś. Jedna z ostatnich modernizacji na Anfield Road zakończyła się w 2016 roku i zwiększyła pojemność stadionu z 45 do ponad 54 tysięcy miejsc. Stadion znajduje się około 3 km na północ od centrum miasta w dzielnicy Anfield. Obiekt z jednej strony położony jest przy Stanley Park, natomiast po drugiej stronie możemy zauważyć charakterystyczną angielską zabudowę. Tuż przy głównym wejściu na stadion znajdziemy pomnik wybitnego trenera The Reds, Billa Shankly'ego, na którym widnieje napis: Bill Shankly uszczęśliwiał ludzi. Kilka kroków dalej znajduje się tablica upamiętniająca 96 kibiców Liverpoolu, którzy zginęli podczas półfinałowego meczu Pucharu Anglii z Nottingham Forest na stadionie Sheffield Wednesday, Hillsborough. Wycieczka po stadionie ma swój początek na samej górze Main Stand, czyli trybuny głównej, z której możemy podziwiać widok na miasto oraz widok na stadion Evertonu, który znajduje się po drugiej stronie parku.
Na wstępie zostajemy zapoznani z historią Liverpoolu w formie krótkiego, ale zapierającego dech filmu. Zobaczymy w nim wszystkie najpiękniejsze bramki oraz momenty w dziejach The Reds. Po takiej dawce emocji jeszcze bardziej wyczekiwałem chwili, w której udamy się na trybunę. Widok z ostatniego poziomu Main Stand wywołał u mnie duże emocje i na pewno na długo wrył mi się w pamięć. Przechodząc korytarzami wewnątrz trybuny głównej możemy podziwiać fotografie przedstawiające momenty oraz postaci, które szczególnie zapisały się na kartach historii klubu od Shankly'ego po Dalglisha, Houliera czy Beniteza. Kolejny przystanek szatnia, która wraz z przebudową Main Stand również uległa zmianie. Wystrój utrzymany jest w starym klasycznym stylu, oczywiście z przewagą koloru czerwonego. To, co najbardziej mnie zaciekawiło, to oświetlenie panujące w szatni. Jest ono zawsze tak dostosowane, aby było identyczne jak to, które panuje aktualnie na boisku. Wychodząc z szatni, udajemy się już tylko w jednym kierunku. Idąc w stronę tunelu, który prowadzi do wyjścia na murawę, mijamy wiele grafik na ścianie, które podkreślają wszystkie triumfy oraz trofea klubu. Znajdziemy tutaj również wiele odniesień do niezwykle ważnego 12 zawodnika z Anfield kibiców. Zanim jednak skierujemy się na płytę boiska, moment, który przewijał mi się w myślach przez wiele lat mojego dzieciństwa. Dotknięcie tablicy This is Anfield, tablicy, której dotknęło wiele klubowych legend, wierząc, że przyniesie to szczęście. Stadion posiada 4 trybuny. Dwupoziomowa wschodnia Kenny Dalglish Stand, która po wyjściu z tunelu widoczna jest na wprost i posiada ponad 11 tysięcy krzesełek. Naprzeciwko znajduje się zachodnia, rozbudowana niedawno Main Stand. Jest to największa trybuna na Anfield, która pomieści około 20 tysięcy widzów. To właśnie w niej znajdują się szatnie piłkarzy oraz sędziów. Duże wrażenie robi dach trybuny. Ma imponujący rozmiar i składa się głównie z przezroczystych szklanych paneli. Północna trybuna to Anfield Road Stand, dwupoziomowa trybuna o pojemności 9000 miejsc, na której zasiadają kibice drużyn przyjezdnych. I ostatnia południowa trybuna, jedna z najbardziej popularnych trybun na świecie, The Kop, serce Liverpoolu. Posiadająca ponad 12 tysięcy siedzeń trybuna to miejsce najwierniejszych fanów The Reds. Najgłośniejsza, najbarwniejsza część Anfield, wspierająca zespół bez względu na wynik, często udowadniająca, że 12 zawodnik w meczu potrafi czynić cuda. Liverpool Football Club to również niesamowita historia, której możemy doświadczyć odwiedzając muzeum klubu. Zostało tutaj przedstawionych mnóstwo osiągnięć zespołu oraz upamiętniono wiele ważnych chwil drużyny na przestrzeni ponad 120 lat. Mamy tutaj szansę na własne oczy zobaczyć słynne stroje z nawet bardzo odległych lat, czy niesamowitą ilość trofeów, w tym 5 za zdobycie Pucharu Europy. Pobyt na stadionie wywołał we mnie wiele pozytywnych i niezapomnianych emocji i jestem pewien, że każdemu kibicowi piłki nożnej wizyta tutaj przypadłaby do gustu. Jest kilka perełek, kilka obowiązkowych punktów na piłkarskiej mapie Europy. Anfield Road to z pewnością jedno z nich. Miejsce, do którego na pewno wrócę, aby na własnej skórze poczuć jego magię.